Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Design. Ten oto tablet otrzymałem od firmy Huion, więc oczywiście jest to odcinek sponsorowany, ale postaram się jak najbardziej obiektywnie opowiedzieć Wam o tym tablecie. Jeszcze go nie testowałem, więc na chwilę obecną jest on zamknięty w opakowaniu i sam jeszcze nie wiem, co w środku się znajduje, oprócz tego, co widziałem w specyfikacji na stronie internetowej. Ale na tym się zbytnio nie skupiałem, ponieważ sam chciałem mieć swoje osobiste odczucia po otwarciu i również po podłączeniu i używaniu tego tabletu i w jaki sposób będzie się sprawdzał podczas pracy codziennej z grafiką. A model, który będziemy testować, to jest Huion Canvas Pro 16 2,5K. Trochę tych tabletów już przez moje ręce przeszło w moim customowym, graficznym życiu, więc myślę, że kolejny tablet i sprawdzenie, jak wygląda rozwój generacji tabletów graficznych, tym bardziej, że mamy ich na rynku naprawdę dużo dostępnych, będzie kolejnym ciekawym doświadczeniem. Zróbmy mały unboxing. Samo opakowanie, bo na to też oczywiście zwracam uwagę, wygląda naprawdę designersko ze względu na czerń. No ale oczywiście każdy może mieć do tego całkowicie inne podejście, więc przejdźmy do sedna, czyli do środka, co nam się tutaj znajduje. No myślę, że żadnym zaskoczeniem jest to, że w środku mamy tablet. Jest tutaj tablet, za chwilę go będziemy rozpakowywać. Mamy dalej podstawkę, co jak dla mnie jest ogromnym plusem, ponieważ nie we wszystkich tabletach graficznych takie podstawki są dodawane. A muszę powiedzieć, że ułatwiają one czasami pracę w różnych pozycjach. No i jest nasza podstawka. Co mamy tutaj dalej? W tym miejscu najprawdopodobniej rysik, ponieważ są ikonki na opakowaniach, więc myślę, że tutaj się ciężko by było pogubić. Jest nasz pen. Tutaj chyba będą instrukcje, więc je tutaj na razie zostawimy. Tutaj mamy ściereczkę. Tutaj najprawdopodobniej mamy takiego małego case'a razem z różnymi końcówkami, które możemy sobie bezpośrednio wymieniać. I również jest to tak zwaną podstawką na naszego pena, żebyśmy mogli to w jednym miejscu mieć pod ręką. No i ostatnie pudełeczko najprawdopodobniej z kablami. O, i mamy tutaj już rękawiczkę, więc duży plus za to. No to na początek, zanim jeszcze rozpakujemy, no to muszę powiedzieć o minusie, przynajmniej takim dla mnie, no to, że po prostu nie ma etui na nasz rysik. No bo jednak zawsze to jest dodatkowe bezpieczeństwo, tym bardziej, że tablet jest w miarę takich rozmiarów, że można było go przenosić. Więc Huion, w razie czego pomyślcie o tym, bo takie case'iki na pewno by się przydały. Teraz też widzę, że mamy tutaj informacje odnośnie tego, jak podłączyć ten dosyć specyficzny kabel, który mamy w zestawie, żebyśmy nie pomylili się po prostu wtyczkami, w którą stronę ma to lecieć, więc też zwracajcie uwagę na takie rzeczy, bo myślę, że może mieć to wpływ, może później nawet na działanie takiego tabletu. Ale wygląda on, moi drodzy, w taki oto sposób. No jeszcze go nie odpalamy, jest oczywiście tablet ekranowy, bardzo ładnie wykonany. Jedynie co podejrzewam, czy będą tutaj placuszki po paluszkach? Pewnie pojawią się takie troszeczkę, no bo tutaj poleciał design, chociaż tak macam. Trochę może będą, może nie będzie tragedii. Tablet oczywiście jest dla lewo- i praworęcznych, jak można zwrócić na układ przycisków, ponieważ one po jednej stronie i po drugiej są takie same. Co do budowy, ja jestem oczywiście takim bardziej zwolennikiem tego, kiedy panele są odpinane. Są oddzielnie lub można oddzielnie je dokupić. Nie sprawdzałem, czy na stronie Huion jest dostępne dokupienie jakby oddzielnych paneli ze skrótami klawiszowymi, ponieważ zawsze jest to gdzieś według mnie takie troszeczkę wygodniejsze. Ale jak komuś to nie przeszkadza, no to oczywiście nie jest to jakiś mega dyskomfort, tylko po prostu mówię, że też mogłoby coś takiego być, jak był na przykład odpinany, nie wiem, na magnes. O, to w ogóle by było super i można było go sobie przystawić. W samym tablecie mamy tak naprawdę tylko dwa wejścia. Tutaj z tego co widzę jest ikonka zasilania i po prostu napis USB typu C, więc po połączeniu możemy tutaj miksować i zobaczymy, jak po prostu te połączenia wyglądają i gdzie można je stosować i w jaki sposób. I przycisk po prostu włącznik, aby cały tablet odpalić. No i kolejna rzecz, która rzuca się w oczy, zanim w ogóle przejdziemy do specyfikacji tego tabletu podczas jego używania, to, że matryca jest matowa. I teraz od razu Wam powiem, na co ja zwracam szczególną uwagę. To, aby odległość pomiędzy ekranem a rysikiem była jak najmniejsza. Na przykład dla mnie osobiście jest to mega ważna rzecz, aby imersja skorzystania takiego tabletu była jak najlepsza, żebyśmy czuli, że jeździmy bezpośrednio jakby prawie po kartce, a żeby ta odległość była jak najmniejsza. Ponieważ zderzałem się z tabletami, które miały ekran oddalony prawie o pół centymetra, co było bardzo niewygodne i ciężko było po prostu na nich pracować. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o podstawce. Podstawka też dosyć ciekawie wykonana w różnych poziomach. Możemy tutaj sobie regulować na przykład od najniższego nachylenia po troszeczkę wyższy i można powiedzieć, że prawie moglibyśmy pracować, no może nie w pionie, bym przesadził, ale naprawdę w takim wygodnej pozycji, dla każdego coś dobrego.
I po postawieniu tabletu mamy taką oto właśnie sytuację, żebym zaraz nie zepsuł tutaj tylko tego. I z tyłu po prostu mamy takie krokowe rowki, dzięki którym możemy właśnie sobie ustawiać tablet wyżej, wyżej i wyżej do pewnego poziomu. To chyba jest taki maks, a najniżej, jeżeli chcielibyśmy pod skosem, no to mamy coś takiego i chyba tym tutaj zbytnio nie powinniśmy regulować, chociaż też można. No to poziomów jest naprawdę sporo. Musiałem się chwilę oswoić z tym tabletem pod względem podłączenia go tak naprawdę i całe szczęście można podłączyć go jednym tylko kabelkiem poprzez złącze Thunderbolt. No i niestety musimy posiadać takie złącze, żeby móc wypuścić przez nie obraz i całą komunikację z tabletem, no bo w przeciwnym razie musimy użyć czegoś innego, tego kabla, który widzieliście na samym początku. Z jednej strony tego kabla mamy oto właśnie takie złącze i je musimy podłączyć wtedy do tabletu. Podłączamy je w ten oto sposób i po drugiej stronie wychodzą nam 3 kable. Jeden kabel, który jest od zasilania, jeden od obrazu, czyli HDMI i ten jeden, aby podłączyć właśnie do komputera poprzez USB, żeby mieć komunikację z komputerem. Czyli latuje jeszcze jeden kabel od zasilania, do którego wpinamy kostkę zasilającą i tutaj już robi nam się troszeczkę kablologii, czy jakkolwiek bym to nazwał, ale gdybyśmy mieli za mało portów USB naszych klasycznych, ale tutaj, o ile się nie mylę, też mamy jeszcze przejściówkę do adaptera właśnie zasilającego, gdybyśmy mieli go na USB typu C. Ale na szczęście w tych czasach coraz częściej możemy używać już tylko tego jednego kabelka, ale gdybyśmy nie mieli takiego wejścia, no to producent przewidział to i daje nam jeszcze właśnie troszeczkę więcej kabli. No dobra, tablet podłączony, pierwsze wrażenie pozytywne, ale najpierw wykonam jakiś swój pierwszy rysunek, pewnie zrobię klasycznie maskot, logo i zobaczę, jak będzie się na nim projektowało. Na samym początku, jak go odpaliłem, to nie bardzo wiedziałem, jak zmienić jasność, bo się trochę przeraziłem, czemu on jest taki ciemny, ale jednak w ustawieniach tutaj pod jednym przyciskiem można to zrobić. To jeszcze Wam pokażę, ale najpierw niech trochę się z nim zapoznam i taką zrobimy krótką recenzję wstępną, pierwsze moje odczucia. Sam opis to jedno, ale trzeba tablet sprawdzić w praktyce. Dlatego teraz będziecie widzieli, jak przygotowuję głowę małpy w klimacie takim maskot logo, a ja przejdę do specyfikacji. Rozdzielczość, tak jak wcześniej wspominałem, to 2,5K. W tej rozdzielczości według mnie jest wystarczający. Czy w 4K byłoby widać różnicę? To ciężko powiedzieć przy 16 calach. Na większych matrycach możliwe. A w tym modelu to matryca IPS. Mamy tutaj również do dyspozycji technologię Quantum Dot, która zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów i lepszą czerń. Kolory i czerń są rzeczywiście bardzo przyjemne, ale ja musiałem trochę podkręcić ustawienia tabletu w menu użytkownika. Nie miałem ze sobą kalibratora, co oddałoby o wiele lepiej, ale faktycznie ładnie to wygląda. Pokrycie sRGB to 145%, a kontrast wynosi 1200:1. Rysik to już powoli standard, czyli mamy tutaj 8192 poziomy nacisku, no i nie musimy go ładować. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę też, że to nie jest jakiś mega długi test i to można bardziej nazwać pierwszymi takimi wrażeniami, jeżeli chodzi o styczność z tym modelem tabletu, ale myślę, że wstępnie możemy już go opisać. W trakcie odcinka przy przebitkach poopowiadałem trochę o nim, dlatego tak podsumowując najważniejsze rzeczy, to wielkim plusem jak dla mnie jest matryca matowa i rozdzielczość 2,5K. Dodatkowo, że możemy podłączyć go tylko i wyłącznie po kablu USB-C, a jeżeli na przykład nie mamy takiej możliwości, to dostajemy dodatkowy kabel w zestawie. Mamy rysik z wymiennymi końcówkami, no i podstawa, gdzie czasami w tabletach takich podstaw brakuje, która jednak zwiększa komfort naszej pracy podczas malowania. I to, na co ja chyba najbardziej zwracam uwagę, to to, jaka jest odległość pomiędzy rysikiem, a naszym obszarem, bardziej ekranem roboczym, jaka jest tam odległość, czy milimetr, czy 2, czy 3, czy może więcej, a może mniej. I w tej wersji jest to naprawdę akceptowalne, można powiedzieć, że to będzie chyba około tak milimetra, mówię to na swoim odczuciu, co zbytnio nie przekłada się aż tak na komfort. Po skalibrowaniu w ogóle całego tabletu jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Oczywiście nie zapominajmy też o minusach, o takich rzeczach, które chciałbym, żeby w cenie tego tabletu, no bo jednak kosztuje on około 2500 zł, czyli to raczej nie jest tablet dla początkujących, a bardziej już dla osób, które zaznajomiły się z tematami tabletów i zaczynały od powiedzmy niższego progu z tabletami nawet nieekranowymi, albo przechodząc już na tablety ekranowe, no to wtedy to już jest inwestycja. I według mnie, tak jak zawsze o tym mówię, jeżeli już zarabiamy na naszej pracy, no to warto wtedy zainwestować już w lepszy sprzęt, który przyspieszy naszą pracę, zwiększy naszą wydajność, no i dzięki temu zrobimy więcej zleceń, więcej zarobimy i możemy zainwestować w kolejne narzędzia. To zabrakło mi takich rzeczy jak na przykład etui na nasz pen. Fajnie, żeby był w etui, a w ogóle najlepiej, gdyby całość dostało swój właśnie taki case nawet materiałowy, żebyśmy mogli go sobie przenosić, ponieważ nie jest on aż taki duży, 16-calowy tablet
i fajnie, gdybyśmy mogli go przynosić mobilnie, tym bardziej, że też możemy korzystać z niego po podpięciu do telefonu. A w kawiarni możemy się rozstawić, dlaczego by nie. Dobrze, że są oczywiście przyciski tutaj funkcyjne, ale jednak dosyć mocno jestem przyzwyczajony na przykład do pilotów, które stawia się obok, można je postawić w pozycji, w jakiej tak naprawdę się chce. No i rzeczywiście Huion daje nam możliwość dokupienia takiej dostawki z klawiaturą, którą możemy sobie dodatkowo jeszcze skonfigurować. Ale tak naprawdę przy pierwszych odczuciach nie ma tutaj zbytnio do czego się przyczepić, jest to naprawdę przyjemny tablet, tym bardziej jeżeli chodzi nawet o samą wagę czy wykonanie, nie jest to jakiś tam po prostu, nie wiem, jakiś tam plastik i miałoby to się nam uginać pod rękoma, tylko jest to naprawdę porządnie wykonany tablet graficzny. O, jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, o której zapomniałem Wam powiedzieć, to taki efekt imersji, jeżeli chodzi o rysowanie. Nawet kiedy używamy pena, to możemy usłyszeć dźwięk taki, można powiedzieć, troszeczkę imitacji papieru. Postaram się to nagrać. Mam nadzieję, że w miarę słychać i też po użytkowaniu kilkugodzinnym na samym początku zauważyłem, że matryca matowa, która tutaj jest przygotowana, nie widać na niej takich rys po prostu po penie. Czasami zdarzają się z takimi matrycami, że po pewnym czasie użytkowania, nawet po kilku godzinach już można było zauważyć ślady po penie. Linki oczywiście wszystkie daję Wam w opisie, żebyście mogli zaznajomić się z tym tabletem jeszcze w wersji bezpośrednio u producenta. Zobaczcie, poczytajcie, może będzie to rozwiązanie również dla Was. Ja będę go jeszcze testował i sprawdzał, mam kilka projektów, które myślę, że przygotuję właśnie na nim. Wy oczywiście zadajcie pytania w komentarzach, jeżeli takie się pojawiły, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, wrzućcie dzwonka, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. Widzimy się w następnych wideo na tym kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!